Gdy gra jest banowana w jakimś kraju, to nic fajnego. Nie tylko dla wydawcy, ale i dla graczy, którym nie dane będzie zagrać w jakiś wyczekiwany tytuł. O ile często bany mają związek z różnicami kulturowymi czy wewnętrznymi regulacjami jakiegoś kraju, tak jeszcze można to zrozumieć, ale czasami zdarzają się całkowicie idiotyczne powody. Oto 10 gier, które zostały zbanowane z mniej lub bardziej niedorzecznych powodów. Wiedźmin 3. Dziki Gon. Wieśka zbanowano w Arabii Saudyjskiej. Zapewne część z was domyśla się czemu, ale z dużym prawdopodobieństwem wasze domysły są błędne. Nie chodzi o występującą w grze nagość, ta nie miała tutaj nic do rzeczy. Wszystko wiązało się z wyzwaniem niebieskiego wieloryba. Była to seria zadań, które należało wykonać w przeciągu 50 dni. Zadania były różne, znalazły się tam samookaleczenia, a na końcu popełnienie samobójstwa. Niestety, choć ciężko w to uwierzyć, 130 osób faktycznie się zabiło, w tym 2 nastolatków z Arabii Saudyjskiej. Rząd podjął decyzję, aby zakazać gier z trybami multiplayer, bo właśnie w nich mogły być przesyłane zadania do Blue Whale Challenge. Ma to w sumie sens, tylko czemu akurat dostało się wieśkowi, który trybu multiplayer nie miał? Nie wiadomo. Niemniej, Saudyjczycy musieli zapomnieć o graniu w wieśka, jak i w inne głośne tytuły przy okazji też. Mass Effect. Singapurscy cenzorzy dopatrzyli się w Mass Effectie niepożądanych elementów, choć były one całkowicie absurdalne i bez zrozumienia kontekstu. Gra została zbanowana za to, że grając damską Commander Shepard można było stworzyć związek z kobietą z innej planety. Jako przykład podano Liarę, która należała do gatunku obcego, ale najbardziej absurdalne jest to, że rasa Asari ma tylko jedną płeć. Ale to wystarczyło. Kobieta z kosmitką to zakazany i gorszący element. Ciekawe, czy w kraju mają w konstytucji wpisane, że kobiety nie mogą nawiązywać stosunków z kobietami spoza naszej planety. Co za kretynizm. Grand Theft Auto 4 Ballad of Gay Tony. Przenieśmy się do Brazylii. GTA można było zbanować z wielu różnych powodów, wszak możemy tam rozjeżdżać przechodniów, zabierać prostytutki, strzelać do policjantów, czy ogólnie rozpętać srogą masakrę. Ale nie to było spowodowane zbanowaniem GTA w Brazylii. Powodem była piosenka, którą można było posłuchać w radiu. Dokładnie Conga Kid, wykonywaną przez Daniela Haxmana i MC Miltinho. Otóż niejaki Hamilton de Silva Lourenço, brazylijski kompozytor, dopatrzył się, że w tejże piosence użyto nielegalnie sampli. I to nawet nie jego, ale jego syna, który tam podśpiewywał. Laurensowi zapaliły się dolary w oczach i pozwał Rockstara. Sąd w Brazylii, co ciekawe, przychylił się do wniosku Laurenso i powiedział, że gra nie powinna być tylko zbanowana w samej Brazylii, ale i na całym świecie, bo był tam sample jego syna, który w tym czasie zapewne ze wstydu chodził kanałami. Fallout 3. Fallout 3 nie spodobał się w Australii. Cóż Australijczykom przeszkadzało? Ano to, że w grze można było używać morfiny, a morfina w Fallout 3 była dosłownie wszędzie. No i cenzorzy zauważyli, że taka ilość morfiny w grze może zachęcać dzieciaki do sięgania po nią w codziennym życiu, więc grę zbanowano. Ale Bethesda nie była w ciemię bita. Szybko wydali patch zamieniający morfinę na Specific Med-X i bana zniesiono. Counter-Strike. Wróćmy do Brazylii, kraju karnawałów, kolorów, Jezusa, trochę mniejszego niż nasz Aragorn ze Świebodzina, ale to też również kraj biedy i słynnych faweli, czyli brazylijskich slumsów, w które wchodzisz i już nie wychodzisz, a w najlepszym wypadku wyjeżdżasz nogami do przodu. Counter-Strike posiadał jedną mapę, która działa się w fawelach. Nie spodobało się to brazylijskiemu rządowi, bo Brazylia ma się kojarzyć z karnawałem i zabawą, a nie z biedą i ludźmi żyjącymi w slumsach. Aby dbać o wizerunek tego fajnego państwa, który ma mniejszą statuę Jezusa niż nasz świebodziński Aragorn, postanowiono zbanować grę. Pytanie, jaki był sens banować tą grę w Brazylii? Czy Brazylijczycy nie są świadomi, że fawele w ich kraju istnieją? Rząd chce ukrywać biedę przed własnymi obywatelami? Jaki był tu sens tego wszystkiego? No nie mam zielonego pojęcia. Rayplay. Jest to gra, która została zakazana w sumie chyba we wszystkich krajach. Wątpliwej jakości gierka, w której molestujemy i gwałcimy matkę i jej 2 córki.
Chyba już podejrzewacie, w jakim kraju narodził się pomysł tejże gry. Nic dziwnego, że tego typu gniot został zakazany i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie Argentyna, która zakazała gry z trochę innego powodu, mianowicie z takiego, że jedna z córek trochę wygląda na niepełnoletnią. Co to oznacza? Gdyby była pełnoletnia, gra byłaby całkowicie w porządku i Argentyńczycy tyraliby w Rayplaya bezproblemowo do dzisiaj. Hej, Argentyno, co z wami? The Darkness. Tą dość przeciętną strzelaninkę na podstawie komiksu zbanowano w Singapurze z racji dość dużej brutalności, która faktycznie się tam znalazła. Wyrywanie serc przez naszych demonicznych przyjaciół było tam na porządku dziennym. Jednakże po jakimś czasie singapurscy cenzorzy zdecydowali się zrezygnować z bana na The Darkness, ale tylko w wersji na PlayStation 3. Na Xbox 360 gra nadal miała bana. Jaki był powód takiej decyzji? Zbyt dużo singapurskiej wody? Nie wiadomo, niemniej jest to tym bardziej głupie, że obie gry były we wszystkich aspektach identyczne. Tom Clancy's Splinter Cell. Jakkolwiek by nie brzmiało to idiotycznie, historia pokazuje, że są ludzie, którzy uwielbiają wynajdywać sobie bezsensowne problemy. Splinter Cell i Sam Fisher zostali zbanowani w Indonezji. Powód? W grze występuje fikcyjna, terrorystyczna grupa Dera Dan Doa, której nazwę można przetłumaczyć jako krew i modlitwa. Indonezyjski premier uznał, że jest to bezpośrednie zagrożenie dla niego i jego kraju, więc gra została zbanowana. Wyobrażam sobie, że minister siedzi w swoim gabinecie posrany ze strachu przed wyimaginowaną grupą z gry wideo. Pewnie też wierzy, że kiedyś dostanie posadę w Hogwarcie albo że Mario to gra oparta na biografii hydraulika. Co za dzbany. House of the Dead Overkill. Tutaj mamy dość ciekawą historię, która zdarzyła się w Australii, kraju kangurów i miliona zwierząt, które mogą cię zabić na kolejny milion sposobów. Australia słynie z tego, że rozdaje bany lekką rączką. Nic dziwnego, że dość brutalny House of the Dead bana też wyłapał już na dzień dobry, ale Sega nie jest w ciemię bita i wystosowała pismo, że brutalność w grze jest tak powszechna i tak przesadzona, że jej ogólny efekt jest w sumie łagodny. Rozumiecie coś z tego bełkotu? No widzicie, australijscy cenzorzy zrozumieli i puścili grę bez żadnych cięć na półki. Czasami lepiej zrobić wodę z mózgu niż odwoływać się do racjonalnych argumentacji. No ale w końcu w Australii ludzie chodzą do góry nogami, więc czego się spodziewać? Silent Hill Homecoming. Na koniec pozostańmy jeszcze w Australii. Seria Silent Hill ma długą tradycję, to straszny horror, który potrafi rzucić ciary na plecy w wielu momentach. Homecoming jest już mniej udanym Silent Hillem, ale cenzorzy z Australii stwierdzili, że gra jest zbyt straszna i trzeba złagodzić elementy horroru. W sumie to nawet się nie dziwię, żyjąc w kraju, którym może zabić cię pająk, kazuar, który wygląda jak indyka z lubością wbije ci szpona w bebechy, dalej są krokodyle, węże, szalone kangury, rekiny, kleszcze, meduzy, ośmiornice, drapieżne ślimaki, szkaradnice, które są najbardziej jadowitymi rybami na świecie. Ogólnie, no w sumie niemal wszystko chcecie zabić, a jak nie zwierzęta, to na przykład opady gradu wielkości kul bilardowych dokończą dzieła. Nic dziwnego, że w takim kraju podnoszenie ciśnienia jeszcze przez gry mogło być uznane za przesadę. Sega zdecydowała się obniżyć elementy horroru w Silent Hillu i gra została wydana, a Australijczycy zamiast umierać ze strachu, umierają od ugryzień rekinów, jadowitych węży, szkaradnic, ślimaków, pająków, waranów i wszyscy są zadowoleni. A czy ty znasz jakieś gry zbanowane z kretyńskich powodów? Podziel się nimi w komentarzu.